Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja nazywam się Radosław Więcławek, jestem redaktorem naczelnym Dominikanie.pl i witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy dołączają do naszych adwentowych rekolekcji Lectio Divina, które w tym roku głosi nie kto inny jak Andrzej Mońka, którego po raz kolejny serdecznie tutaj witam, który uśmiecha się do nas z Rzymu, z San Clemente. Andrzeju, czy Rzym jest słoneczny dzisiaj? Szczęść Boże, dobry wieczór. Tak, piękne mamy słońce, bezchmurne niebo. Niektórzy to mają dobrze, ale ja nie narzekam też, bo w Krakowie dzisiaj też miałem szansę zobaczyć kawałek nieba. Kochani, witamy się z wami i zapraszam was do wrzucania informacji, skąd się z nami łączycie. Zanim zdążyłem powiedzieć, już pojawiły się pierwsze komentarze, za co bardzo dziękuję. Witam bardzo Joannę z Morynia i tobie, Joanno, szczęść Boże. Witam Judy Saab, szczęść Boże, fiu fiu, Warszawa ściska. To my również ściskamy po naszej stronie. No cóż, pozdrawiam wszystkich, którzy z nami są. Widzę, że w tym tygodniu mniejsze, jednak kolejne komentarze się pojawiają. Monika Lipińska, szczęść Boże. Nie musisz pisać, skąd się łączysz, bo my wiemy, że z Krakowa. Szczęść Boże, Gdańsk, Aniu, wspólnota Maranata. Ania, Asia, Agnieszka i Tomek, a reszta zdalnie. Super. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Nisko, Damian Dubiel również modli się dzisiaj z nami, żeby było wysoko, ale to Andrzej zatroszczy się o wysoki poziom, jak wierzę. Duch Święty. No, to też, to prawda. To przede wszystkim. Alina, szczęść Boże, pozdrawiamy Cię. Ja z Krakowa, Andrzej z Rzymu, a widzę, że jesteś ze Słupska, Górkowiczka, czyli Gdańsk, duszpasterstwo. Ja mieszkałem z Ludwikiem Wiśniewskim, który był duszpasterzem Górki. Nie wiem, czy to z tych czasów. I tutaj Piotr, jak w zeszłym tygodniu, znowu jest z nami. Mój sąsiad, dobry przyjaciel, z którym studiowałem w seminarium 2 lata razem. I okazało się, że nasze drogi spotkały się w Rzymie. Ale on jest Piotrem, więc ma trochę gorzej w Rzymie. Andrzej dotarł do Rzymu? Nie, on chyba Bizancjum, zgodnie z tradycją. Dobrze, dalej pozdrowienia. Agnieszka z Mińska Mazowieckiego, pozdrawiamy i Ciebie. Słupsk, Krystyna, mamy tu mocną reprezentację. Adela i Strzelce Opolskie, pozdrawiamy Ciebie. Moja mama, kochana, pozdrawiam i już ściski przesyłam z Rzymu. Tak, bardzo pozdrawiam, szczęść Boże. Tak, to trzeba wyróżnić. To ukłony. Pozdrawiamy Hannę z Poznania. Słońce także w Poznaniu. W Poznaniu to nie aż tak dziwne jak w Krakowie. Może. Szczęść Boże, Iwonko z Pelplina. Gaba z Żoliborza, znana nam obydwu. Znana i lubiana, ściski. Pozdrawiamy też Anię. Pozdrawiamy Agnieszkę z Wrocławia. Ewa i Jacek z Chorzelowa, Podkarpacie. Może kiedyś nas tam zaprowadzą kroki, Andrzeju. Lubelskie, Plunty 301. Pozdrawiamy i Ciebie. Ewa Adamiec z Piekar Śląskich. Bardzo pozdrawiamy. Bardzo nam miło. Szczecinie i Barbaro, witaj w naszych skromnych progach. Szczęść Boże. Alina mówi nam, że była w duszpasterstwie za Marka Grupki i Cypriana Klasa. No to nie było aż tak dawno temu. To wspaniale. Magdalena, Warszawa, Okęcie. Mamy nadzieję, że wzbijesz się z nami na wysokie loty, jak już mówiłem, ale to Duch Święty zapewni. Dobrze, bardzo serdecznie Was wszystkich witam, że myślę, że to już czas, żebyśmy zaczynali naszą modlitwę. Udało nam się zobaczyć, myślę, z lotu ptaka mapę Europy, no bo nie świata tym razem.
Wiemy, gdzie jesteśmy. Zjednoczmy się razem w Chrystusie, w modlitwie, w tym, który sprawia, że jesteśmy razem, nawet jeżeli jesteśmy daleko. I cóż, jeśli będziecie mieć jakieś pytania, jeżeli zrodzą się Wam pytania w trakcie tego, co będziemy mówić, tutaj co Andrzej będzie mówił, w trakcie lektury tego fragmentu, piszcie śmiało te pytania w komentarzach, potem Andrzej na wszystkie odpowie. Najwyżej powie, nie wiem, Nie to, wiem. to też odpowiedź, Tak ale jak po całych studiach biblijnych można odpowiedzieć już odpowiedzialnie, nie wiadomo. w naukach społecznych odpowiada się, to zależy. Dokładnie. Dobrze, Andrzeju, w takim razie proszę Cię o modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Prosimy Cię, Duchu Święty, o Twoją obecność, asystencję. Otwieraj nam oczy, nasze uszy, nasze serca na to słowo, żebyśmy je zrozumieli, przede wszystkim żebyśmy je jakoś odnieśli do swojego życia, żeby mogło zarezonować. Twoje słowo jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Niech przenika nasze serca, żebyśmy mogli się w nim przejrzeć. Będziemy dzisiaj rozważać fragment o burzy. Bądź w tych naszych burzach. Ty jesteś w nich, ale daj nam te oczy, żebyśmy Ciebie w nich mogli zauważyć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi drodzy, pierwsza część, pierwszy etap Lectio Divina to lekcjo. Teraz możecie sobie, jeśli nie zrobiliście tego wcześniej, otworzyć w opisie do tego filmu. Jest link do tekstu przygotowanego przez Andrzeja. To jest tekst właśnie tego wspomnianego 6 rozdziału Jana. Taki specjalny tekst, dość literalny przekład, w którym macie też w nawiasach podane greckie słowa w ich brzmieniu, tak jak to w transkrypcji w zasadzie polskiej. Więc zachęcam do tego, żeby to otworzyć. Za chwilę wyświetlę ten tekst i przeczytam. Potem będzie chwila, myślę, że minuta na to, żeby sobie jeszcze przeczytać ten tekst. Można do niego wrócić później. Chodzi o to, żeby przeczytać ten tekst tak, jakby się go widziało w pewnym sensie po raz pierwszy na oczy, a nie odtwarzać go z pamięci, co w przypadku znanych tekstów bardzo się często zdarza. Więc przeczytajmy słowo. Z Ewangelii według świętego Jana. Kiedy zaś nastał wieczór, jego uczniowie zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi, przeprawiali się poprzez jezioro do Kafarnaum. A ciemności już nastały, a Jezus jeszcze do nich nie przybył. A jezioro zaś od silnego wiatru wiejącego było wzburzane. Przewiosłowawszy więc jakieś 25 lub 30 stadiów, widzą Jezusa chodzącego po jeziorze, będącego blisko łodzi i przestraszyli się. On zaś mówi im: ja jestem, nie bójcie się. Chcieli więc wziąć go do łodzi, ale natychmiast łódź znalazła się przy lądzie, do którego zdążali. Teraz minuta na indywidualną lekturę tego tekstu.
dobiegł końca czas, który przeznaczyliśmy w ramach naszego spotkania na etap lekcjo. Przechodzimy do meditacjo, które będzie składać się z 3 fragmentów. Pierwszy etap tego drugiego etapu to będzie prezentacja Andrzeja, potem będzie szansa na zadawanie pytań, a potem zaproszony przeze mnie gość podzieli się tym, w jaki sposób to słowo odbija się w naszym życiu i tym samym da przykład, w jaki sposób można właśnie to meditacjo przeprowadzić, do jakiego efektu może doprowadzić każdego z nas, bo chodzi właśnie o to, żeby to rozważenie słowa doprowadziło nas do odpowiedzi życiem na to, co Bóg do nas mówi. Więc oddaję głos Andrzejowi i jego prezentacji. Tak, Burza na jeziorze, 6 rozdział. Czekamy na tego, który jest właśnie paradoksalnie w czasie Adwentu. Tak, z lotu ptaka, gdzie się w ogóle znajdujemy, więc znajdujemy się w 6 rozdziale Ewangelii Jana, czyli w tej pierwszej części Ewangelii, Księdze Znaków, w której w 6 rozdziale mamy 4 z 7 znaków, czyli rozmnożenie chleba. Tak się zaczyna ten 6 rozdział, po którym ludzie chcą obwołać królem Pana Jezusa. Pan Jezus, nie chcąc tego, ucieka na górę, dlatego że jego królowanie w Ewangelii Jana zostanie potem przedstawione podczas jego męki. Jego męka przedstawiona jest jako intronizacja na tron, ale to jest osobny temat na osobny odcinek. I potem uczniowie sami decydują właśnie, żeby przepłynąć jezioro, po czym mamy interwencję Pana Jezusa, dopływają do Kafarnaum i tam jest ta słynna mowa eucharystyczna Pana Jezusa w 6 rozdziale, kiedy Pan Jezus mówi o konieczności spożywania Jego ciała, żeby mieć życie, i ta mowa okazała się trudna. To jest tak z lotu ptaka, patrząc na tą Ewangelię. Niektórzy widzą w tym jakieś aluzje do Eksodusu, bo mamy Pana Jezusa, który przeprowadza swoich uczniów na drugi brzeg, a potem karmi ludzi nową manną. Też być może te sceny z burzami w Ewangeliach synoptycznych się nam mieszają, dlatego że mamy dwie sceny. Pierwsza scena to jest wtedy, kiedy Pan Jezus, będąc uczniami w łodzi, zasypia, jest burza, Pan Jezus staje, ucisza burzę, a druga scena jest wtedy, kiedy Pan Jezus kroczy po jeziorze wzburzonym i znowu ucisza burzę. Czyli mamy te 2 sceny, które mogą się jakoś tam mieszać. I w Ewangelii Jana, co ciekawe, nie ma wzmianki o uciszeniu burzy, ale zobaczymy, dlaczego nie ma. Mam nadzieję, że na końcu się zorientujemy, dlaczego nie ma tej informacji u Jana. Więc przechodząc od początku tego tekstu, teraz skupiając się na niektórych fragmentach, szczegółach, to, co jest najważniejsze w tej scenie, to jest to, żeby nie przegapić tego wezwania Pana Jezusa ja jestem, sformułowania ja jestem, które jest bardzo ważne, które w ogóle daje nam klucz interpretacyjny dla tej sceny i do wielu innych miejsc u Jana. Więc spróbuję to jakoś przybliżyć, wyjaśnić. Kiedy zaś nastał wieczór, jego uczniowie zeszli nad jezioro Talassa, co znaczy w pierwszym znaczeniu morze tak naprawdę. Kiedy mówi się o Morzu Śródziemnomorskim, Czerwonym, właśnie się używa tego słowa Talassa, ale w znaczeniu dalszym znaczy też jezioro. To samo sformułowanie pojawi się potem w 21 rozdziale, kiedy uczniowie spotkają Pana Jezusa jeszcze raz. Wsiadłszy do łodzi, przeprawili się poprzez jezioro do Kafarnaum. Tu jest użyty czas imperfektum, czas niedokonany, czyli właśnie przeprawiali się, a nie przeprawili się. Można też imperfektum oddać jako próbowali się przeprawić i też można by w ten sposób przetłumaczyć i byłoby to poprawne tłumaczenie. I dochodzimy do pierwszego istotnego słowa w tej Ewangelii. Ciemności już nastały, a Jezus jeszcze do nich nie przybył. Za każdym razem, kiedy pojawiają się ciemności w Ewangelii Jana, musimy być czujni, dlatego że w Ewangelii Jana ciemności nie znaczą tylko fizycznego braku światła, ale
jest walka światła i ciemności w Ewangelii Jana przedstawiona i zobaczmy, w jakich występuje konstelacjach. Więc ciemność w Ewangelii Jana rozumiany jest jako moralny, duchowy wybór. Ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światło, bo ich uczynki były złe. Ich uczynki były złe, więc umiłowali ciemność. Więc moralność jest jakoś powiązana z ciemnością i światłem u Jana. Przyszła światłość na świat, lecz świat jej nie poznał. Ciemność w Ewangelii Jana to też brak rozeznania. Kto chodzi w ciemności, nie wie dokąd idzie. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Albo jest to po prostu siła, która się sprzeciwia Panu Jezusowi. Kiedy Judasz wydaje Pana Jezusa, jest informacja taka przerażająca, że Judasz wyszedł, aby go wydać, a była noc. Też ciekawie na poziomie tekstualnym mamy dwa warianty, takie różne i też dość ciekawe. W różnych kodeksach się znajdują. Ten u góry, ciemność już stała się, była, tak naprawdę tam jest czas zaprzeszły. To jest ten tekst znany nam z Biblii Tysiąclecia, ale w kodeksie synajskim mamy taki wariant. Ogarnęła zaś ich ciemność. Katelaben. I to katelaben od czasownika katalambano pojawia się w prologu. Tu by tak fajnie się uspójnił ten tekst. Światłość w ciemności świeci, czytamy w prologu, i ciemność jej nie ogarnęła. U katelaben. A tutaj uczniów ogarnęła ich ciemność. Dlaczego? Dlatego, że oddalili się od Pana Jezusa. Sami wypłynęli na jezioro, Jezus jest daleko, ogarnia ich ciemność. Czyli ta ciemność rozumiana jest tutaj metaforycznie, nie tylko fizycznie. To taka ciekawostka też w ogóle na poziomie konstrukcji tekstu Nowego Testamentu, który potem tłumaczymy. Dlatego, że zobaczmy, że mamy różne warianty i też musimy ustalić, jaki tekst wybrać potem do ostatecznego tłumaczenia. Tutaj ten tekst Tysiąclatki bazuje na tłumaczeniu wydania krytycznego tutaj Nestle Alanda, czyli Nestle Aland to jest takie wydanie eklektyczne tak zwane, czyli zbieramy wszystkie manuskrypty Nowego Testamentu, jakie mamy, stosując wiele kryteriów, próbujemy odtworzyć możliwie pierwotny tekst, a potem go przetłumaczyć. Ale uwaga, taki manuskrypt nie istnieje z taką wersją tekstu greckiego, jaki mamy w wydaniu krytycznym. Ale tak właśnie tłumaczymy. Biblia Tysiąclecia właśnie bazuje na takim wydaniu eklektycznym. Jest druga opcja, czyli bierzemy jeden manuskrypt, tłumaczymy go i to jest takie wydanie dyplomacyjne czy dyplomatyczny, w którym bierzemy jeden manuskrypt, tłumaczymy go, a w aparecie krytycznym, czyli u dołu tego tekstu, dajemy wszystkie inne warianty, które się pojawiają. I tak zrobiliśmy ze Starym Testamentem akurat, że wzięliśmy kodeks leningradzki, przetłumaczyliśmy ten kodeks i w aparacie krytycznym, to już taka profesjonalna jest bardziej Biblia dla biblistów, tych, którzy się tym zajmują, są wszystkie warianty zaznaczone. To jest taka ciekawostka dla naszej formacji biblijnej, że no już na poziomie ustalenia tekstu mamy pewien dylemat, co zrobić. Tutaj no, warto pokazać ten wariant chociażby. Idźmy dalej. Kiedy zaś a ciemności już nastały, a Jezus jeszcze do nich nie przybył. A jezioro od silnego wiatru wiejącego było wzburzane. To jest możliwe, to nie jest tylko jakaś taka metafora, że jest jakiś sztorm na jeziorze galilejskim, dlatego że to jezioro jest położone około 200 metrów poniżej poziomu morza i powietrze, które wzlatuje z gór, chłodne powietrze, miesza się z tym rozgrzanym, gorącym powietrzem nad jeziorem galilejskim, co powoduje sztormy i takie sztormy są możliwe i się zdarzają. Są bardzo takie nieprzewidywalne i gwałtownie powstają, trudno je przewidzieć. Przewiosłowawszy więc jakieś 25 lub 30 stadiów, to jest około 4,5 do 5,5 kilometra. Nie wiemy, w jakim kierunku uczniowie płyną, czy płyną wzdłuż brzegu, czy płyną do środka. Tej informacji nam ewangelista nie daje. Natomiast co się dzieje? Odpływają, płyną poprzez to jezioro i widzą Jezusa chodzącego. I musimy zatrzymać się na chwilę nad tym niewinnym tutaj słowem widzą, widzieć, dlatego że w Ewangelii Jana to niewinne słowo może stać się winne.
To znaczy, że Jan używa 3 różnych czasowników, które trudno jest oddać, a które w jego teologii znaczą różne 3 rzeczy. Po pierwsze, zobaczmy też, że jest użyty czas teraźniejszy. Cała narracja jest prowadzona w czasie przeszłym, nawet za przeszłym czasem, a tu nagle widzą Jezusa, czas teraźniejszy. To jest też taka technika narracyjna, presens historicus, która jest używana, nawet do dzisiaj my ją używamy, nie jesteśmy tego świadomi, ale jak opowiadamy jakiś dowcip, albo nawet jakąś historię z przeszłości, to używamy czasem czasu teraźniejszego, żeby ożywić historię. Na przykład, nie uwierzycie, wczoraj byłem w lesie, patrzę, za drzewa wychodzi leśniczy i mówi mi bla, 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 co tu robisz? Czas teraźniejszy, mimo że mówię o przeszłości. Tak samo tutaj po prostu to tak funkcjonuje. Ale dużo ważniejsze od tego czasu teraźniejszego są te 3 różne czasowniki, które Jan używa. Zobaczmy, jakie to są czasowniki. To jest blepo, theoreo i chorao. I mówilibyśmy tutaj o takich 3 poziomach widzenia. Czasownik blepo to jest taki podstawowy czasownik, czyli coś widzę, rejestruję fakt, zauważam, nie widziałem do tej pory, przejrzałem, widzę. To jest taki powierzchowny czy podstawowy poziom. Potem mamy theoreo, kiedy to widzenie już przykuwa naszą uwagę, kiedy coś obserwuję albo nawet kontempluję, to już jest głębsze widzenie, patrzę z uwagą, zaczynam rozumieć. I czasownik chorao, który znaczy widzieć, patrzeć, ale który ma też znaczenie metaforyczne, które Jan lubi sobie używać, to znaczy widzieć, czyli rozumieć, czyli pojmować. Widzę w pełni, pojmuję, rozpoznaję duchową prawdę, rozpoznaję Pana Jezusa, objawienie. I to jest ten najgłębszy poziom widzenia. Ale uwaga, język to nie jest też matematyka. To nie jest tak, że ten szablon możemy przyłożyć do każdego zdania w Ewangelii Jana i to będzie tak perfekcyjnie działać, ale zaraz pokażę przykłady, gdzie to rzeczywiście dobrze działa. I zasadniczo też ten schemat odniósłbym do Ewangelii Jana. To raczej nie działa u synoptyków na przykład, ale u Jana tak. Zobaczmy. Na przykład Maria Magdalena, która zmartwychwstanie zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Blepo, poziom blepo. Potem theoreo, ujrzała 2 aniołów. Zaczyna coś rozumieć, zaczyna kontemplować, przyglądać się, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Odwróciła się i widzi theoreo Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Czyli jeszcze go nie rozpoznała. Jest to theoreo, ale już zaczyna rozumieć. I potem, kiedy Pan Jezus mówi Mario, Rabbuni, kiedy rozpoznaje Pana Jezusa, idzie do uczniów i co mówi? Widziałam Pana, chorao, pojęłam, zrozumiałam tą prawdę. To jest nawet czas użyty perfektum, czyli coś, co się wydarzyło w przeszłości, czego skutki odczuwamy teraz. Więc nawet takie pojęłam jest, byłoby nawet bardziej uzasadnione, że skutki tego zrozumienia trwają do teraz. Ale nie tylko Maria Magdalena. Zobaczmy, że nawet 2 uczniów, którzy biegną do grobu, prześcigają się. Też widzimy te 3 stopnie. Przybiega Jan, czy umiłowany uczeń, kiedy się nachylił, zobaczył blepo leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Czyli zarejestrował fakt, leżą płótna. Ale nadchodzi Szymon Piotr, idący za nim, wszedł do wnętrza i ujrzał leżące płótna. Tak jakby zatrzymał się. Theoreo, zaczyna rozumieć. I potem znowu Jan wchodzi po nim do wnętrza, ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Chorao. Zrozumiał, pojął, co się wydarzyło i uwierzył. Od razu mamy też to połączenie z wiarą. I widzimy, że w języku polskim trudno to oddać. Mamy zobaczył, ujrzał, a to są 3 różne czasowniki. Nie winię tutaj też tłumacza, bo to jest trudne i pewnie nie da się jednym wyrazem zawsze oddawać tych czasowników. Dlatego zachęcam, żeby się uczyć greki, żeby widzieć te rzeczy. Albo czytać dobre komentarze, albo tekst mieć interlinearny na przykład. I to rozróżnienie na te 3 poziomy widzenia bardzo nam pomaga w rozumieniu takich trudnych czy tajemniczych słów z Ewangelii.
Zobaczmy na przykład 16 rozdział. Jeszcze chwila, a nie będziecie mnie widzieć i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Nie będziecie mnie widzieć, ujrzycie mnie. Tam są użyte dwa różne czasowniki. Jeszcze chwilę nie będziecie mnie widzieć. Theoreo, ujrzycie mnie, chorao. Ten czasownik jest bardzo nieregularny, więc dam tam dwie formy. Czyli można by przetłumaczyć tak dynamicznie. Jeszcze chwila, a przestaniecie doszukiwać się sensu mojej nieobecności, theoreo, a znowu chwila i znowu chwila, a pojmiecie prawdę o mnie. Albo to słynny dialog z Filipem. Filipie, tak długo jestem z wami, jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, chorao, kto mnie widzi, widzi także Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czyli chorao, kto mnie pojmuje, kto mnie zrozumiał także i Ojca, pojął Go. Możemy to też w taki sposób rozumieć. Albo Jezus rzekł do niego, jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, chorao, nie uwierzycie. Jeżeli nie pojmiecie tych znaków i cudów, tego co robię i co to o mnie mówi, nie uwierzycie. I teraz odnieśmy to do naszego 6 rozdziału, ponieważ tam występują te dwa czasowniki, które na początku właśnie były takie niewinne. Więc na początku szedł wielki tłum za Panem Jezusem, oglądano znaki, theoreo, czyli to już jest takie próba zrozumienia tego, co się dzieje. Kiedy ludzie dostrzegli chorao, jaki znak uczynił Jezus, mówili, ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Czyli tu się już jakieś rozumienie od razu otwiera. Ujrzeli, zrozumieli i mówią, że jest prorokiem. No i mamy tych naszych biednych uczniów, którzy oddalają się od światłości, są na jeziorze wzburzonym, boją się, widzimy, że przestraszyli się i widzą Jezusa, theoreo, właśnie, czyli nie do końca wiedzą, co tu się dzieje, można by tak powiedzieć. To nie jest to chorao, że pojęli, że On jest Bogiem, że chodzi po wodzie, ale właśnie boją się. Dlatego musimy powiedzieć, nie bójcie się, przestańcie się bać. I na końcu tego rozdziału, czy w środku, bo to jest długi rozdział, rzekł im Jezus, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście chorao, znaki, że mnie zrozumieliście. Pomimo, że mnie zrozumieliście, nie szukacie mnie dlatego, tylko szukacie mnie dlatego, że jedliście chleba dosyta. I to jest wasza motywacja, czyli taka bardzo doczesna, a nie głębsza. To jest ten czasownik właśnie widzą, który właśnie można by tak przeoczyć. Natomiast zaraz potem właśnie jest ten Jezus chodzący po jeziorze i tu znowu musimy zrobić taką małą pauzę, dlatego że to nas z kolei odsyła do księgi Hioba, w której właśnie Bóg jest przedstawiony jako ten, który chodzi po morzu. W 9 rozdziale, gdzie jest taki hymn Boga, dotyczący Boga Stworzyciela, który panuje totalnie nad żywiołami, jest przedstawiony Bóg jako ten, który również chodzi po morzu jak po ziemi. Są te same czasowniki, peripateo, nawet w imiesłowie i tylko w tych miejscach jest ten imiesłów połączony z tym epitestalasses, co jest takim pośrednim znowu łącznikiem, który właśnie koreluje trochę te dwa teksty. Ale przeczytajmy sobie cały ten piękny 9 rozdział, czy nie cały. Pewnie go nie znamy tak dobrze, jak znali uczniowie Jezusa, którzy byli Żydami. W mgnieniu oka On przesunie góry, to jest mowa o Bogu, zniesie je w swoim gniewie. Ziemię poruszy w posadach, poczną trzeszczeć jej słupy. On słońcu zabroni świecić, ciemność. Na gwiazdy pieczęć nałoży. I teraz jest ten werset. On sam rozciągnie niebiosa, kroczy po morskich głębinach. Jest Panem stworzenia. Stworzył niedźwiedzicę, Oriona, Plejady, strefy południa. On czyni cuda niezbadane. Ta łódka nagle znajduje się szybko u brzegu. Nikt nie zliczy jego dziwów. Nie widzę go, chociaż przechodzi. Mija, a dostrzec nie mogę. Zobaczmy, że w opisie Marka, kiedy Pan Jezus kroczy po jeziorze, właśnie chce minąć uczniów. To też jest taki dziwny szczegół. Po co chce ich minąć? O co tu chodzi? No chyba o to chodzi, żeby ich zauważył, a tu chce ich minąć. Być może jest to właśnie odniesienie do tego fragmentu, który nas łączy, chodzenie po morzu.
po jeziorze czy po morzu, z Bogiem, który jest Panem stworzenia, który nad wszystkim panuje, który ucisza burzę u synoptyków i który chciał tutaj przejść koło nich. To jest taka teofania, czyli ujawnienie Pana Boga. To może nas też odsyłać do 33 rozdziału Księgi Wyjścia, w której Mojżesz widzi przechodzącego Boga koło siebie. Na przykład też możemy takie mieć odniesienie. Dobrze, czyli mamy ten czasownik, że widzą Jezusa chodzącego po jeziorze, będącego blisko i przestraszyli się. On zaś im mówi: ja jestem, przestańcie się bać. No właśnie. I to ja jestem jest tutaj kluczowe, żeby zrozumieć, co tu się dzieje. Więc, żeby zrozumieć, do czego tutaj Pan Jezus pije, musimy się przenieść do 3 rozdziału Księgi Wyjścia, w którym, to jest akurat fragment, który myślę znamy dość dobrze, w którym Mojżesz rozmawia z Bogiem. Mojżesz, który ucieka przed Faraonem, chroni się w ziemi Madian, pasie trzody swojego teścia Jetra i nagle widzi krzew gorejący, palący się, który się nie spala. Więc zainteresowany tym zjawiskiem podchodzi do tego krzewu, no i zaczyna się ten dialog. Okazuje się, że to jest anioł albo Pan Bóg, to też jest taka dwuznaczność tam, który każe Mojżeszowi iść do Faraona. I Mojżesz, biedny, przerażony od tego Faraona, którego chciał uciec, ma do niego pójść, więc mówi: to chociaż, Panie Boże, powiedz mi, jak mam się przedstawić w tym świecie politeistycznym w Egipcie, gdzie czczono tylu bogów. I tu jest ten dialog. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, to cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz synom Izraela, jestem, posłał mnie do was. I teraz uwaga, bo to nie jest łatwo przetłumaczyć na język jakikolwiek. Dlatego, że to jest bardzo dziwna fraza. Dlatego, że musimy zrozumieć, że w języku hebrajskim nie ma kategorii czasów. To jest inna rodzina językowa. My jesteśmy przyzwyczajeni, że właśnie uczymy się czasów, uczymy się angielskiego, past simple, future, przeszłość, przyszłość. W języku hebrajskim bardziej chodzi o aspekt. Aspekt dokonany, aspekt niedokonalny, modalność różna. Tu jest użyty, no właśnie nazwijmy to czas iktol, który jest tym niedokonanym, czyli jest ten aspekt niedokonalny, który dlatego właśnie zazwyczaj tłumaczy się, czy często jako będę, który będę. Coś takiego niedokonanego. Ale równie dobrze moglibyśmy to przetłumaczyć jako mogę być, którym mogę być. Muszę być, którym muszę być. Chcę być, którym chcę być. Okaże się tym, którym się okaże. I za każdym razem ten czasownik iktol będzie wyglądał tak samo. I normalnie, patrząc na kontekst całej historii, dobieramy tłumaczenie i znaczenie. Czy chodzi o jaką modalność, czy chcę, czy muszę, czy na przykład zabraniam, czy to jest po prostu czas przyszły w naszym rozumieniu, o co chodzi. Kontekst nam pokazuje, ale tu kontekst jest taki dość zawężony. Pan Bóg się przedstawia, plus dodatkowo, to też właśnie o tym trzeba wspomnieć, że w języku hebrajskim nie używa się czasownika być, tak jak w naszym świecie, choć istnieje tak jak tutaj jest haja, być. Natomiast jeżeli chcemy powiedzieć Bóg jest dobry, to powiemy Bóg dobry, a to jest domyślne. To są takie zdania nominalne i tak funkcjonuje język hebrajski. Ten czasownik haja występuje bardzo rzadko. Tak się nie tworzy czasów. Więc tutaj pojawia się ten czasownik. Dlatego jest to zdanie takie dziwne. I chyba o to chodzi, że taki jest cel tego autora, czy Boga, który się przedstawia, który mówi, że moje imię przekracza wszelkie imię. Albo można powiedzieć, że moje imię oznacza obecność. Jestem, który jestem. Czy moją istotą jest istnienie, ale to raczej jest myślenie greckie, bo Żydzi nie mieli takiego abstrakcyjnego myślenia. Hebrajski nie ma takich za wiele określeń abstrakcyjnych. Albo można powiedzieć, jestem, który jestem, nic ci do tego. Ale widzimy, że to jestem funkcjonuje jako imię własne. Jestem, powiesz synom Izraela, jestem, posłał mnie do was. Czyli funkcjonuje to jako imię własne.
Tak, więc widzimy, że mamy kłopot z tym, więc sięgamy do Septuaginty, czyli do tego tekstu greckiego, czyli w tej drugiej linijce też na niebiesko zaznaczone tłumaczenie tego echie, asher, echie, które jest tutaj w ramce zaznaczone na slajdzie, bo może tego też nie powiedziałem, gdzie to się znajduje, ale chyba jest to czytelne. W każdym razie to ego eimi hoon jest tłumaczone to echie, asher, echie, czyli ja jestem ten będący. To jest dosłownie. No nie ma solidnej podstawy, lingwistycznej, żeby tak to przetłumaczyć na ten czas teraźniejszy, ale tak Septuaginta zrobiła i mogła to zrobić z wielu powodów. W każdym razie Pan Jezus pije do tego ego eimi hoon. Ja jestem ten będący. Tak. To jest temat ogromny, więc być może tutaj na tym się zatrzymam. Ja jestem ten będący ego eimi hoon, która Vulgata oddaje ego sum qui sum. Aha, chciałem tylko dodać, właśnie się tak zatrzymałem, że w Nowym Testamencie, bo patrzymy, no dobrze, ale Septuaginta no to jest przekład grecki, a my mamy przekład z hebrajskiego i mówili po hebrajsku i czytali Biblię po hebrajsku w synagodze, tak, ale w tamtym czasie już nawet Żydzi nie znali już na tyle dobrze, poza kapłanami, powiedzmy jakąś elitą hebrajskiego, więc wszyscy używali Septuaginty, wszyscy używali tekstu greckiego, bo to Żydzi dokonali tego tłumaczenia najpierw. Czyli 90% w ogóle cytatów w Nowym Testamencie, które pochodzą ze Starego Testamentu, pochodzą z Septuaginty, a nie z tłumaczenia tekstu hebrajskiego. Więc to nam to jest uargumentowane, dlaczego możemy się odnieść do tego ego eimi. I zobaczmy sobie, jak to wygląda u Jana. Tak jak powiedziałem tydzień temu, u Jana mamy 7 takich użyć absolutnych, kiedy Pan Jezus odwołuje się do swojej boskości, do tego ego eimi, do tej sytuacji z krzewem gorującym. Jest tych 7 fragmentów, które sobie zobaczymy. I 7 fragmentów w takim znaczeniu metaforycznym. Ja jestem chlebem życia, dobrym pasterzem, bramą owiec i tak dalej. Zobaczmy, że to ja jestem rzeczywiście jest użyty w sposób specyficzny u Jana. Na przykład, zobaczmy, 8 rozdział. Jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Co to znaczy? No dosłownie to nie ma sensu, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem. No jesteś, no wiadomo, że jesteś, no to o co tu chodzi? No właśnie, bez tego odniesienia do Księgi Wyjścia ten werset byłby dziwny. Albo, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Ego eimi, tu jest wszędzie w nawiasie. I że ja nic od siebie nie czynię. Znowu, dosłownie, literalnie brane pod uwagę, dziwne. Gdy wywyższycie, zrozumiecie, poznacie, że ja jestem. O co chodzi? Albo, rzekł do nich Jezus, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem, ego eimi. I co zrobili Żydzi? Porwali kamienie, aby go ukomienować. Czyli oni zrozumieli tą aluzję do Księgi Wyjścia, czy do innych fragmentów, gdzie jest to ego eimi występuje w Starym Testamencie, które odnosi się do imienia Pana Boga. I wspólnoty, które nie rozpoznają boskości Jezusa, mają problem z tymi wersetami w Ewangelii Jana. Ewangelia Jana najbardziej pokazuje boskość Pana Jezusa, więc z ciekawości sprawdziłem sobie, jak to jest w Biblii Świadków Jehowych i po kolei mówią tak, jeżeli nie uwierzycie, że to ja jestem tym, który miał przyjść, umrzecie w grzechach swoich. No to jest przykład dynamiczny, interpretacja, nie ma tego w tekście greckim. Wtedy zrozumiecie, że to jestem ja i że nic nie robię z własnej inicjatywy. Znowu pewna interpretacja. Zapewniam was, że zanim Abraham zaczął istnieć, ja już byłem. Znowu. W tekście greckim nie jest to do końca uczciwe, dlatego że w tekście greckim mamy to ja jestem, które właśnie nie pasuje, jest dziwne i te wszystkie fragmenty, które są dziwne, trudne, które nas zatrzymują, właśnie one z jakiegoś powodu nas zatrzymują i powinny zatrzymać. Nie powinniśmy szybko ich tak łagodzić. To się odnosi do wszystkich Ewangelii. Tak. W rozmowie z Samarytanką powiedział do niej Jezus, ego eimi, jestem nim ja, który z tobą mówię. Tu znowu tysiąclatka nie oddała tego dosłownie. Jestem nim ja jestem, który z tobą mówię i potem Samarytanka rozpoznała jego tożsamość. Albo na koniec,
Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem. Znowu, dosłownie nie ma to dużego sensu. I chyba najbardziej taki czytelny fragment, w którym Pan Jezus używa tej formuły ego eimi, jest w ogrodzie Getsemani. Kiedy żołnierze przychodzą po Pana Jezusa, Pan Jezus wychodzi naprzeciw, mówi, kogo szukacie? Odpowiedzieli, Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus, ego eimi, ja jestem. Skoro więc rzekł do nich ego eimi, cofnęli się i upadli na ziemię. Znowu widzimy, że Jezus kontroluje wszystko, ma kontrolę nad tymi, którzy przyszli Go zabrać i którzy fizycznie mają nad Nim przewagę. Wypowiada to ego eimi, ja jestem, i oni padają na twarz. Tu jest ten moment prostracji, oddania nawet chwały Panu Bogu. Tak jest przedstawiony w ogóle Pan Jezus w Ewangelii Jana, który kontroluje wszystko. Jest inaczej. Nikt mi życia nie zabiera, ja sam je oddaję. Nawet od ducha oddał na krzyżu. Jakby, że On kontroluje wszystko. On sam kieruje tym, daje się poprowadzić na mękę. Co rodzi kolejne pytania, ale w każdym razie Jezus panuje nad czasem i przestrzenią w Ewangelii Jana. Więc mając tę całą opowieść w tle, to odniesienie do Księgi Wyjścia, to odniesienie do różnych fragmentów Jana, widzimy, że to ego eimi znowu nie jest takie niewinne tutaj i ma dużo większe znaczenie niż takie zapewnienie o Jego obecności, które też jest tam, ale odsyła nas do czegoś znacznie większego. Jezusa kroczącego po jeziorze, który panuje nad żywiołami, który mówi ja jestem, który nawet nie musi ucisza tej burzy, bo to samo stwierdzenie jakby domyślnie ucisza tam burzę i nawet łódź poddaje się działaniu nadprzyrodzonemu. Tak, to jeszcze parę slajdów na temat tego ja jestem. To jest bardzo, myślę, ciekawe i takie kontemplogenne, powiedziałbym. W ogóle Ewangelia Jana jest piękna, że można ją czytać jako ikonę i za każdym razem odkrywać nowe przestrzenie. Każdym można sobie dobrać klucz, na przykład oblubieńca, albo intronizacji na tron, albo przymierza, paschy i za każdym razem całość Ewangelii przeczytać w tym kluczu i odkrywać różne piękne rzeczy. Ale dzisiaj patrzymy właśnie tym ego eimi. A zatem, skoro Pan Jezus manifestuje swoją boskość, mówi ego eimi, ja jestem, odnosząc to do istnienia Pana Boga, który istnieje poza czasem, wieczności, to znaczy, że Jezus jest żyjący poza czasem. I w to wierzymy, że Pan Jezus jest jedną osobą, która przyjęła ludzką naturę. Czyli w jednej osobie jest natura boska i natura ludzka. Czyli nie jest tak, że Pan Jezus przez wcielenie wychodzi z Trójcy, schodzi na świat, staje się człowiekiem, żeby potem wrócić już do Dwójcy, uzupełnić tą Trójcę w końcu i nawet nas wciągnąć w to życie Trójcy. Pan Jezus cały czas jako osoba boska jest Bogiem, jest w Trójcy. Przyjął ludzką naturę. Czy my to rozumiemy? Oczywiście, że nie. I teologia nawet się nie sili, żeby to wyjaśnić. Mówi, jak nie jest na pewno, ale jak to ta unia hipostatyczna, to złączenie w Jezusie działa, nie wiemy. I dobrze, nie musimy wszystko wiedzieć. Gdybyśmy wszystko wiedzieli, to znaczy, żebyśmy sami tego Pana Boga wymyślili. W każdym razie, Jezus jest żyjący poza czasem i widzimy to też w Ewangelii. Takie też paradoksalne określenia dotyczące czasu. Dziwne rzeczy, które się dzieją, że przeszłość z przyszłością się miesza, nie wiadomo, gdzie ten Pan Jezus jest. Ale widzimy, że jest poza czasem. Prolog Boga nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, Jezus, który jest w łonie Ojca. Który jest w łonie Ojca. Albo 14 rozdział. Abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Abyście byli tam, gdzie ja jestem teraz. Z Bogiem, z Ojcem, z Duchem Świętym, w Trójcy. Daję im taką obietnicę. Ale Jezus jest żyjący poza czasem, ale równocześnie w czasie. Czyli można powiedzieć, że ta oś wertykalna, wieczność i oś horyzontalna, czasowa się przecina w Panu Jezusie. I ta czasoprzestrzeń w nim się zakrzywia, zagina. Tak jak ciężki obiekt w galaktyce, że tam te prawa nasze dotyczące czasu i przestrzeni nagle przestają działać. Trochę to jest jak taka czarna dziura.
jak właśnie coś, co zaburza ten nasz porządek, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Bo zobaczmy, że w 16 rozdziale Pan Jezus mówi, jam zwyciężył świat. Przed męką i zmartwychwstaniem on już zwyciężył świat. Nie zostawię was sierotami, daję im obietnicę. Przyjdę do was. Tam jest czas teraźniejszy. Przychodzę do was. Nie zostawię was sierotami, przychodzę do was. Dziwne. Modlitwa arcykapłańska. Tak samo. Tam mamy dużo też takich paradoksalnych określeń na temat czasu. Niektórzy uważają, że to jest jakiś taki czas liturgiczny, ale można to rozumieć też w tym kontekście Ego Eimi. Ja Ciebie otoczyłem chwałą, znowu, czas przeszły, na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. Mówiliśmy ostatnio, tydzień temu, że wypełnił, że jest szabat, że wypełniłem to dzieło, ale już zapowiada i wypełnia właśnie, który jest Pan Jezus, który jest poza czasem, który mówi, już nie jestem na świecie, ale oni jeszcze są na świecie, ale ja idę do Ciebie. Jest w świecie, nie jest na świecie, jest tu i tam. Jezus panuje nad czasem zupełnie. I to jest coś pięknego w Ewangelii Jana. Myślę, że można rozumieć to w tym kluczu jego właśnie boskości, w tym manifestacji jego pozaczasowości, wieczności, w tym Ego Eimi. I skoro jest tak, że Pan Jezus żyje w Trójcy poza czasem, a my w chrzcie żyjemy w Chrystusie, w jednym ciele, to już teraz mamy dostęp do tej rzeczywistości pozaczasowej. W Chrystusie jesteśmy już w Bogu. Na pewno pod względem duchowym już tam jesteśmy. I to się nazywa w teologii i też w biblistyce eschatologią zrealizowaną. Czyli już i jeszcze nie. Już możemy smakować darów zbawienia, pokoju. Już możemy widzieć Królestwo Boże, które jest na ziemi, ale jeszcze nie w pełni. Ale jeszcze czekamy na zmartwychwstanie. Ale jeszcze nasze ciało musi być przemienione. Jeszcze ciało musi dogonić tego ducha naszego, który jest już w Chrystusie, który czeka na pełne odkupienie, który czeka na sąd. I ta eschatologia zrealizowana już i jeszcze nie. Czyli nawet w nas ta czasowość i aczasowość też się przeplatają i ten temat jest obecny też w Ewangelii Jana. Zobaczmy jeszcze sobie na koniec te fragmenty. No właśnie. Ten, który wierzy w Niego, nie jest sądzony, a kto nie wierzy, już został osądzony. Czas teraźniejszy. Kto wierzy w Jezusa, nie jest sądzony. Kto nie wierzy, już został osądzony, już został potępiony. Kto wierzy, już jest zbawiony, kto nie wierzy, już jest potępiony. Ten wybór dokonuje się już teraz w nas. Tu i teraz. Możemy być wszczepieni albo odszczepieni od ciała Pana Jezusa. Już teraz mamy życie wieczne w sobie, ale czekamy równocześnie na zmartwychwstanie na końcu czasów. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne, czas teraźniejszy. Nie idzie pod sąd, czas teraźniejszy, lecz przeszedł ze śmierci do życia, perfektum. Coś, co się wydarzyło w przeszłości, czego skutki doświadczamy w teraźniejszości. Czyli ma życie wieczne, nie idzie pod sąd, przeszedł ze śmierci do życia. To się wydarzyło, ale jeszcze czekamy na pełne odkupienie. To bowiem jest wolą mojego Ojca, by każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja Go wskrzeszę futurum, czas przyszły, w dniu ostatecznym. Sąd już teraz się odbywa, to jest ten cytat, który już czytaliśmy, ale jeszcze sąd ostateczny jest oczekiwany. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego. Słowo, które wygłosiłem, ono będzie go sądzić, czas przyszły, w dniu ostatecznym, będzie sądzić. Już jesteśmy osądzeni przez nasze wybory i nasze wybory potwierdzają ten sąd, ale właśnie sąd ostateczny będzie potwierdzeniem tego, co zrobiliśmy tu i teraz. Tak, więc tak jak już chyba napomknąłem, jaśniejsze stanie się dla nas to, co się dzieje z tą łódką na końcu. Czyli chcieli go wziąć do łodzi, ale natychmiast łódź znalazła się przy brzegu, do którego zdążali. To jest to,
czym już wspominałem, że Pan Jezus w Ewangelii Jana kontroluje wszystko. Panuje nad czasem i panuje nawet nad przestrzenią. Idzie po morzu jako Bóg, manifestuje swoją boskość, ja jestem, a czasowość, wieczność, który panuje zarówno nad czasem, jak i nad przestrzenią, że powoduje, że ta łódka natychmiast znajduje się u brzegu. No i też takie ładne aluzje do psalmów różnych odnośnie do tego dotarcia do portu, do brzegu. Psalm 107. Widzieli dzieła Pana, Jego cuda wśród głębiny. Radowali się z tego, że nastała cisza i że On przywiódł ich do upragnionej przystani. Albo 77 psalm. Twoja droga wiodła przez morze, Twoja ścieżka przez wody rozległe. Twych śladów nie można było rozpoznać. I tak wylądowaliśmy w naszych rozważanych, w naszej medytacji, przekuwając to jakoś teraz na treści takie duchowe. Czekamy na tego, który jest, paradoksalnie. Na tego, który jest blisko nas, w naszych burzach, nie gdzieś daleko, w jakichś nadprzyrodzonych zjawiskach, nie tylko w Jego drugim przyjściu, ale już teraz jest z nami. Tydzień temu mówiliśmy, że wyrazem naszego oczekiwania, naszej formy miłości względem Pana Jezusa jest to, że my pozwalamy się przemieniać Duchowi Świętemu, że On odnawia naszą naturę, że ją przemienia, doskonali, że my po prostu dojrzewamy w miłości, przemienia ją swoją miłością nadprzyrodzoną, tak że my możemy kochać też miłością nadprzyrodzoną innych i siebie, i Boga. Czyli wypełniać to nowe prawo Chrystusa trudne, które po ludzku jest niewykonywalne, ale z pomocą Ducha Świętego dostajemy takie specjalne umiejętności, skill, żeby to zrobić. Ale dzisiaj dodałbym do tego, że naszą formą też oczekiwania, szukania, czy formą miłości Pana Boga, też w Jego oczekiwaniu, jest troska o naszą wiarę, bo dzięki wierze widzimy obecność Pana Jezusa już teraz pośród nas. Wiara to jest trochę jak taki dodatkowy zmysł, dzięki któremu widzimy rzeczywistość inaczej. Jak takie okulary, które zakładamy, która rzeczywistość do tej pory taka rozmyta, staje się wyraźniejsza albo wyraźna. Co ważne, ta rzeczywistość się zewnętrznie nie zmienia. To znaczy burze dalej będą, cierpienie, wojny dalej będą. Zresztą Pan Jezus nigdy nie obiecał tego, że to się skończy. Mówił, kiedy posłyszycie o wojnach i przewrotach, nie trwóżcie się. Brat wyda brata na śmierć i tak dalej. Co zakłada, że Pan Jezus był świadomy, że takie cierpienia będą. Ale nasze spojrzenie na rzeczywistość może się zmienić dzięki Duchowi Świętemu i możemy spojrzeć na tę samą burzę, na tę samą rzeczywistość, na to samo nasze cierpienie właśnie oczami wiary i rozpoznać go w naszej codzienności, nie tylko w jakichś niezwykłych wydarzeniach, rekolekcjach, jakiejś nadzwyczajnej formie modlitwy, tylko wtedy, kiedy idę robić zakupy albo wtedy właśnie, kiedy jest jakaś burza w moim życiu i cierpienie. Zobaczyć wtedy obecność Pana Boga. To jest dopiero coś. I wtedy może wybrzmieć to Jego zdanie. Ja jestem, przestańcie się bać. Amen. Dziękuję Ci, Andrzeju. Teraz czas na pytania. Zapraszam do zadawania pytań. Pojawiło się jedno na razie i już je czytam. Użytkowniczka Halo Aśka napisała: pozdrawiam serdecznie. Mam pytanie, dlaczego odwołujemy się do greki, skoro Jezus i apostołowie nie posługiwali się tym językiem? Bardzo dobre pytanie. Ale uwaga, mamy odpowiedź. Święty Jan napisał Ewangelię po grecku, tak pisze Ewa. Z kolei Halo Aśka zwraca uwagę, że tekst z II wieku jest w Grece, nie wiemy w jakim języku pisał. Przecież Jezus mówił do Żydów, więc w grę wchodzi raczej aramejski, ewentualnie hebrajski. Andrzeju, jaką masz odpowiedź? Bóg to wie. A tak mówiąc bardziej serio, no to Pan Jezus posługiwał się w języku aramejskim, tak. I
I to jest właśnie, żeby to też, dobrze to pytanie padło, dlatego że właśnie to musimy też zrozumieć, że Pan Jezus mówił po aramejsku, w dialekcie nawet takim galilejskim, który nie jesteśmy w stanie odtworzyć. Hebrajski był używany tylko w czasie gdzieś tam liturgii, ale też posługiwano się i greką, i łaciną. W jakim języku mówił z Piłatem Pan Jezus? W jakim języku się dogadał? Być może znał Pan Jezus też grecki, dlatego że w czasie, kiedy się urodził, budowano miasto Seforis koło Betlejem, czy Nazaretu, przepraszam, koło Nazaretu. I być może Józef, który był cieślą, i Pan Jezus z nim poszedł budować to miasto, w którym posługiwano się językiem greckim, więc być może Jezus też znał grecki. Ale to byłoby takie naokoło odpowiedź na to pytanie. Tekst jest natchniony, więc mówi do nas, jest żywym słowem. Nawet nie musimy znać języka greckiego, żeby tekst do nas mówił. Możemy spokojnie czytać go w języku polskim, nawet nie znając tego całej teologii, i to pismo może do nas mówić. I taki jest cel. Taki jest cel Pisma Świętego. Plus też tradycja jest częścią objawienia, czyli mówimy, że jest Pismo Święte plus tradycja, dlatego że apostołowie wiedzieli dużo więcej niż zostało napisane. I ta tradycja jest na początku już w dziejach apostolskich, widzimy, że się gromadzą, coś rozstrzygają i tak dalej, czyli w zalążku jest już nawet pokazana w Nowym Testamencie. Czyli potem rozstrzygnięcia Kościoła i tak dalej, Duch Święty prowadzi. Jezus powiedział, Duch Święty, mam wam wiele do powiedzenia, ale Duch Święty was doprowadzi do całej prawdy. Więc on to robi w historii też Kościoła i w tradycji. Więc Bóg do nas mówi nie tylko przez Pismo Święte, ale także przez tradycję. Ja sobie pozwolę uzupełnić jeszcze tę odpowiedź, bo tutaj są wątpliwości dotyczące tego, w jakim języku napisał Ewangelię Jan Ewangelista. I rzeczywiście nie wiemy, w jakim napisał, wiemy, jaki mamy tekst. Mamy tekst po grecku i to jest jedyny tekst, do jakiego mamy dostęp, dlatego się do niego odnosimy. W gruncie rzeczy próba odnoszenia się do jakiejś wyobrażonej aramejskiej wersji tej Ewangelii byłaby pewną formą nadużycia, no bo to jest tekst, to byłby tekst wymyślony, a ten, do którego mamy dostęp, jest po grecku. Warto też wziąć pod uwagę, że no Jezus, tak jak Andrzej zwrócił uwagę, mógł znać grecki, a Jan ten grecki najprawdopodobniej znał, bo potem żył też na wyspie greckiej Patmos, na wygnaniu. Oczywiście nie wiemy, czy Jan Ewangelista i Jan umiłowany uczeń i autor Apokalipsy to są te same osoby, no ale możemy tak domniemywać, tak też twierdzi tradycja, której nie mamy powodu, żeby nie wierzyć. Mamy kolejne pytanie, które jest jakoś takie istotne bardzo. Skąd przekonanie, że Biblia mówi prawdę? No cóż, tutaj pozostawiam Andrzejowi odpowiedź. Chyba że Andrzej nie chce udzielać odpowiedzi, to ja mogę to zrobić. Jezus sam powiedział, że ja jestem prawdą, więc to jest kwestia wiary, to nie jest kwestia zdobycia wiedzy, że ja dowiem się o Panu Bogu i w Niego uwierzę. Tu chodzi o spotkanie z Bogiem żywym. Jeżeli Go spotkam, to zmienia wszystko i wtedy z doświadczenia mojego wiem, że to jest prawda. Na poziomie prawdy, racji mogę kogoś podprowadzić pod Boga, pod Jezusa, przedstawić rację, prawdę, pokazać racjonalność wiary i objawienia i tego wszystkiego, w co wierzę, ale nie mogę przymusić do tego, żeby ktoś uznał to jako prawdę. Tak bym powiedział na szybko. Tak, ja jakoś podobnie to widzę, jak Andrzej to powiedział, że przekonanie, że Biblia mówi prawdę, to jest wiara, a cóż, tutaj znowu jest to subiektywne przekonanie. Tak, jest to subiektywne przekonanie, wprawdzie dzielone przez miliard ludzi na świecie, czyli można je nazwać intersubiektywnym.
Więc cóż, no, jeśli drogi użytkowniku YouTube'a uważasz, że nie mamy o czym rozmawiać, może rzeczywiście nie mamy, chociaż ze strony naszej chrześcijańskiej, chrystusowej, katolickiej uważamy, że warto rozmawiać zasadniczo, nawet jeżeli nie podzielamy wspólnych przekonań. Mamy pytanie od Ani K., a w zasadzie od Agnieszki z jej grupy. Dlaczego uczniowie odpłynęli bez Jezusa? Pytanie o spekulacje pewne. Andrzeju. No właśnie, to już na samym początku trzeba powiedzieć, nie wiadomo. Dlatego, że tekst jest jaki jest i tylko taki mamy obecny. Właśnie fajnie, jakbyśmy mieli inne kroniki dotyczące życia apostołów, jak to było i tak dalej. I właśnie każda Ewangelia przedstawia swoją teologię i w niektórych Ewangeliach Pan Jezus każe im odpłynąć, tutaj każe im się przeprawiać, a sam zostaje i potem Jezus do nich przychodzi, a tutaj nie ma tej wzmianki. Być może też im kazał, ale nie ma tej wzmianki, odchodzi na górę, ale myślę, że warto i to jest bardziej uczciwe, żeby zobaczyć, jak dana teologia, czyli jak dany ewangelista przedstawia dane sceny. Dlatego, że każdy ewangelista ma jakiś pomysł przedstawienia Pana Jezusa i te detale tutaj mają znaczenie. Tutaj to byłoby spójne, że oni odpłynęli sami i powstała ciemność. No, to tak na szybko. Ale no, na przykład Mateusz, Pan Jezus jest przedstawiony jako nowy Mojżesz, tak, w Ewangelii Mateusza. Dlatego mamy ucieczkę do Egiptu, chrzest, rzeź niewiniątek, Herod jako faraon, 5 mów Jezusa, nowe prawo na górze błogosławieństw, odniesienie do i tak dalej, i tak dalej. I to ma znaczenie i to jest właśnie teologia, którą chce przekazać Mateusz na przykład, nie? I Mark inaczej, no nie chcę już o każdym ewangeliście opowiadać, ale każdy ma jakiś swój cel. Dlatego mamy 4 spojrzenia na Pana Jezusa, a nie jedno. Dzięki Andrzeju za odpowiedź. W tym momencie nie mamy więcej pytań. Zapraszam wobec tego do trzeciego etapu drugiego okresu Lectio Divina. W tym przypadku zapraszam naszego gościa, który powie nam o swoim doświadczeniu związanym z tym słowem, o tym, jak ono odbija się w jego życiu. Naszym gościem jest Błażej Hadro, którego serdecznie witam. Błażej jest w duszpasterstwie postakademickim, które prowadzę, a zarazem w Krakowie, a zarazem jest osobą filmu, też montuje, nagrywa część naszych materiałów. Tak więc Błażeju, razem z Andrzejem oddajemy Ci głos. Szczęść Boże. Tak jak właśnie tutaj ja, kiedy na przykład czytam ten fragment Ewangelii i widzę tutaj apostołów, którzy zeszli na jezioro i wypływają, to mam tutaj taki obraz, że takiej drogi w nieznane. Jest ciemność, tutaj duże jezioro, czy nawet można powiedzieć, że to jest morze i uczniowie chcą iść w jakąś nieznaną drogę i nadchodzi kryzys. Kryzys, który zawsze nadejdzie w jakoś takiej drodze, czy to kiedy ja na przykład, nie wiem, zgłaszam się do jakiegoś projektu, czy który po prostu, na który nie mam pojęcia, jak się zabrać, czy po prostu idę w jakąś rzeczywiście tutaj taką rzecz, którą chcę bardzo zrealizować, ale nie wiem, w jaki sposób się za to zabrać, to widzę tutaj takie odniesienie do siebie. I ten kryzys, który w Ewangelii tutaj był w postaci właśnie silnego wiatru czy burzy, to taki kryzys zawsze nadejdzie w takiej drodze, w której ja idę, jeśli chodzi o na przykład właśnie taki, mówię, projekt. Często nie wiem, do kogo się zwrócić w takich kryzysach. Wiadomo, tutaj według tej Ewangelii jest tutaj też pokazane, że warto zawsze iść
w tą drogę z kimś, tutaj już uczniów było 12, więc oni byli we wspólnocie, też tutaj ojciec Radosław wspomniał, że jestem w duszpasterstwie postakademickim, w tym duszpasterstwie też potrafię odnaleźć zawsze osoby, z którymi mogę wejść pójść jakąś drogę w nieznane. Kojarzy mi się na przykład pielgrzymka dominikańska, które od dopiero paru lat biorę udział i mimo, że ta pielgrzymka jest zawsze co roku taka sama trasa, to zawsze jest coś nieznanego, bo zawsze wybieram jakąś inną grupę, czy jest rozważane inne słowo. I myślę sobie właśnie, że tutaj jak patrzę tutaj na uczniów, którzy, jak tutaj też ojciec Andrzej powiedział, że jak próbowali przepłynąć to morze i przepłynęli te kilka kilometrów i dopiero zauważyli Jezusa chodzącego. To według jest bardzo tutaj takie istotne, bo mam wrażenie, że Jezus zawsze z nimi był. Nie wiem, ile musiało minąć czasu, kiedy próbowali te kilka kilometrów przepłynąć. Zgaduję, że to mogło minąć parę godzin, a oni tego Jezusa nie dostrzegli, ponieważ oni się skupili na sobie, skupili się na tym, żeby wydostać się właśnie z tej burzy, żeby przepłynąć to morze, a nie widzieli tego Jezusa, który jest tuż obok nich. I tak sobie myślę, że wiele razy, kiedy ja przechodzę przez jakąś trudną drogę, przez właśnie jakiś trudny projekt i nie mogę sobie poradzić z jakimiś problemami, to ja po prostu tego Jezusa nie widzę, nie dostrzegam Go, a On po prostu jest obok mnie. I to wystarczy po prostu najzwyczajniej w świecie może po prostu odwrócić się i spojrzeć gdzieś w głąb i zobaczyć tego Jezusa, czy po prostu nawet uspokoić się, pomodlić się i dostrzec, że On jest. I wtedy to wszystko się uspokoi, wtedy wszystko stanie się dla mnie jasne i stanie się dla mnie takie przejrzyste, czy cała ta burza, która jest wokół mnie, ten kryzys, ta burza się uspokoi. Dziękuję. Dziękuję Ci, Błażeju, za podzielenie się Twoją perspektywą. Wracamy z Andrzejem Dziękuję Ci, już się rozłączamy teraz i wracamy z Andrzejem do dalszego biegu spotkania. Szczęść Boże, Błażeju. Szczęść Boże, dziękuję Tobie za możliwość powiedzenia swojego słowa. Dzięki. Dzięki. Kolejny etap naszej modlitwy to oratio. Oratio z założenia jest tym momentem, w którym poprzez naszą modlitwę chcemy odpowiedzieć Bogu na słowo. I ta modlitwa może być bardzo prosta, jakoś może być prostą prośbą o to, żeby Bóg dawał nam łaski, o których mówi, a zarazem zachęcam też, żeby ona była wspólna teraz. Zapraszam do wpisywania intencji, w których chcecie się modlić razem na czacie. My z Andrzejem będziemy je odczytywać i razem z Wami się modlić. Też wszyscy, jak rozumiem, którzy się łączą z nami w tej naszej wirtualnej wspólnocie, także będą modlić się w tych intencjach. Tak więc bardzo serdecznie zachęcam. Oczywiście te intencje nie muszą dotyczyć tylko tego słowa, nie muszą wypływać z niego wprost. To będzie pomyślne czy dobre. Mogą też dotyczyć po prostu waszego życia. Andrzeju, czy chciałbyś zacząć naszą modlitwę? Więc ja tym razem pomodlę się za Ciebie, Radku, też za całe to dzieło Dominikanie.pl. Owocność tego dzieła, żeby to było na chwałę Pana Boga, żeby jak najwięcej ludzi mogło poznać właśnie prawdę jakoś w swoim życiu, spotkać Pana Jezusa, doświadczyć tego szczęścia, piękna, wiary, które rodzi potem przekonanie, więc dla całej Waszej pracy, błogosławieństwo dla Was, też wytrwałość. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o to, żebyśmy się nie bali,
nie bali, mając świadomość, że Jezus jest z nami, że On jest tym, który jest. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Modlimy się o pokój na świecie, w tych miejscach, nawet o których nie wiemy, w których toczy się wojna, nienawiść, w których ludzie się nawzajem zwalczają. Oczywiście pamiętamy o wojnie na Ukrainie. Prosimy o wytchnienie dla nich, o zakończenie tego szaleństwa zła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlimy się za powodzenie Kościoła Świętego na tym i na tamtym świecie, razem z Tomaszem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlimy się o łaskę chrztu dla Witusia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlimy się o uzdrowienie z choroby. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji wszystkich, którzy teraz w tych rekolekcjach szukają dla siebie inspiracji na Adwent, o to, żeby znaleźli drogę do pogłębienia, poszerzenia, odkrycia na nowo relacji z Chrystusem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy za Kamilę i Marcina o nadzieję i siłę w czasie burzy. Choroby, które ich dotknęła, o Twoją, Boże, obecność. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji dobrych rekolekcji, które od piątku do niedzieli będą odbywać się w Brennej, o dobre owoce głoszenia naszego brata Grzesia Kurasia i za wszystkich uczestników tych rekolekcji. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Panie Jezu, o nowe powołania do zakonu dominikańskiego. Poślij swoich robotników na żniwo. O to prosimy razem z Kasią. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O łaskę wierności, łasce Bożej. Razem z Ewą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy też we wszystkich innych intencjach, które mamy w naszych sercach, które nie zostały wpisane na tym czacie, a które są dla nas ważne, dobre, które zajmują naszą uwagę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I teraz pora na 4. etap Lectio Divina, czyli Contemplatio. Po raz kolejny przygotowaliśmy obraz. Tym razem nie Andrzej go wybrał. Wybrali go dla nas przedstawiciele wspólnoty Vera Icon. Obraz, który zaraz zobaczymy. Przepraszam, muszę zbanować kogoś za wulgaryzmy na czacie. Obraz, który zaraz zobaczymy, jest obrazem przedstawiającym scenę, o której dzisiaj mówił Andrzej. Za chwilę go pokażę i pozostawimy z Andrzejem czas na wpatrywanie się w ten obraz, już bez naszego komentarza, po to, żeby trwać w obecności przed Chrystusem, który jest z nami zjednoczony poprzez chrzest, który żyje w nas jako jeden z Trójcy, w której życie jesteśmy włączeni poprzez to, że jesteśmy chrześcijanami. Tak więc teraz zapraszam do minuty w ciszy. Obraz został namalowany przez Dorotę Berger. To jest zatytułowany Odwagi ja jestem.
Nie słychać cię, Radku. Wyłączyłem sobie mikrofon, zapomniałem włączyć. Tak więc zapraszam do modlitwy jeszcze w ciszy, indywidualnie po tym spotkaniu, a teraz oddajmy razem chwałę Bogu i poproszę ojca Andrzeja o błogosławieństwo. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z wami. i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. I Tobie, Andrzeju, dzięki. Dziękuję Błażejowi. Dziękuję Wam wszystkim, którzy się z nami modliliście, za Wasze komentarze, za wspólną modlitwę, za wspólne poszukiwanie Chrystusa w słowach Pisma Świętego. Za tydzień ostatnia odsłona naszych rekolekcji to będzie fragment, w którym uczniowie idą za Jezusem, do Jego domu. Pierwsze pytanie Jezusa, które pada w Ewangelii Jana. Czego szukacie? I dziwne pytanie uczniów, gdzie mieszkasz? Bardzo piękny fragment, bardzo go lubię. Tak więc, kochani, do zobaczenia. Bardzo Wam dziękujemy i szczęść Boże. Szczęść Boże.